Cześć kochani, dzień dobry. Jak się zdrowo odżywiać? Jestem już co prawda spóźniona. Przed majówką czeka nas wypad do Rzymu. Lecę, słuchajcie, do mojej fryzjerki. Nie będzie to już trwało 5 godzin. Opowiem Wam dzisiaj o mojej pięknej stylizacji. Trochę się ogarnęłam. Nie wzięłam kamery. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt wielkanocnych. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w nowym vlogu. Zaczęłam go moim treningiem, dlatego że te z Was, które mnie już obserwują i są ze mną tutaj na kanale od dłuższego czasu, to wiedzą, że ja dość sporo trenuję, a poniedziałki właśnie zaczynam od treningu na reformerze. To jest już moja, słuchajcie, taka rutyna, która naprawdę sprawia, że człowiek, nawet jak wiecie, jest jesień i zima za oknem, to mimo wszystko wstaje i ta energia po treningu daje nam taką, wiecie, świeżość na cały tydzień. I dlatego pomyślałam, że właśnie w ten sposób zacznę tego vloga, dlatego że chciałam z Wami też porozmawiać o tym, jakie suplementy biorę, jak się odżywiam, jak wyglądają moje treningi, bo wiem, że bardzo dużo z Was często mnie o to pyta. Trenuję 3-4 razy w tygodniu i jest to głównie pilates na reformerach albo taki klasyczny. Zresztą ćwiczenia mogłyście zobaczyć w ostatnim moim vlogu. Natomiast czasami w sobotę, jak mam taki luźniejszy poranek, to idę też na jogę, którą bardzo lubię. Natomiast jeśli chodzi o moje odżywianie, to ja nie ukrywam, że dość mocno tego pilnuję, bo przy treningach muszę dostarczać swojemu organizmowi takich odpowiednich składników i dlatego dzisiaj będzie kilka słów też o detoksie, który właśnie dzisiaj rozpoczynam i potrwa przez najbliższe 5 dni do piątku. Ja taki detoks oczyszczający robię zazwyczaj 2 razy do roku, bo mam takie wrażenie, że on świetnie oczyszcza cały organizm ze złogów, z zanieczyszczeń. Wiecie, przygotowuje też nas na przykład właśnie do zmiany naszego żywienia. Nie lubię słowo dieta, bo mam takie poczucie, że ono bardzo nas ogranicza i już się kojarzy z czymś, wiecie, negatywnym i z jedzeniem sałaty, a myślę, że to nie o to chodzi. Dlatego dzisiaj kilka słów o marce I Love Juice. Od razu Wam zaznaczę, że to nie jest, słuchajcie, reklama tutaj na YouTubie. To są takie nasze wspólne działania z marką, którą ja lubię już naprawdę od dłuższego czasu. Działamy tutaj wspólnie na Instagramie, ale pomyślałam sobie, że jak buduję tutaj taką społeczność na YouTubie i część z Was nawet nie zagląda czasami na Instagram, to myślę, że to jest fajny, ciekawy temat, jak się zdrowo odżywiać, na co zwrócić uwagę, jak wygląda właśnie taki detoks, dlatego że markę I Love Juice znam od lat. Mogłyście zresztą zobaczyć to miejsce u mnie we vlogu. Przepyszne śniadania, ekologiczne produkty. Dziewczyna, która za tym stoi, ma swoją również uprawę pod Warszawą, dlatego część produktów pochodzi również właśnie z takich, wiecie, ekologicznych upraw, co jest dla mnie szalenie ważne. I jest detoks. Ja Wam tutaj zostawię link do strony, jeśli będziecie chciały poczytać troszeczkę więcej na temat tego detoksu, bo jest ich tam kilka. Jeśli chodzi o mój, to ja wybrałam sobie detoks na zdrową i piękną skórę, dlatego że ostatnio, jak wiecie, no mam te moje problemy skórne, biorę cały czas antybiotyk, więc pomyślałam, że taki detoks będzie też świetnym uzupełnieniem. Ja za momencik Wam pokażę, jak przychodzą właśnie takie produkty, natomiast
Już tutaj widzę, że naprawdę to wygląda bardzo, bardzo fajnie, więc po kolei będę Wam mówiła, co mam dzisiaj w menu. Natomiast jeszcze kilka słów od samej marki i tak naprawdę co to jest za detoks. Jest to detoks, który akurat ten mój tutaj wspiera wygląd i skórę. To jest dieta przeciwzapalna, antyoksydacyjna, przeciwobrzękowa i wspierająca układ nerwowy. I tutaj kilka wskazówek właśnie, jak rozpocząć taki detoks i na co zwrócić uwagę. Dzień rozpoczynaj od szklanki ciepłej wody z cytryną. Pij wodę i zieloną herbatę. Zawartość przeciwzapalnych katechin. Jest tutaj napisane, żeby unikać kawy, więc dlatego przerzuciłam się na maczę już od dłuższego czasu i mam nadzieję, że będę mogła ją pić tutaj podczas tego detoksu. Posiłki można również spożywać na zimno, co jest fajne, bo czasami, wiecie, nie ma możliwości podgrzania danego produktu, jak jesteście gdzieś w pracy, tak jak ja, czy na sesji zdjęciowej, czy gdzieś poza domem. Podczas detoksu nie są zalecane ciężkie treningi i dlatego zastanawiam się, co właśnie tutaj z tymi moimi treningami w tym tygodniu. Będę musiała chyba troszeczkę jednak mimo wszystko odpuścić. Mój detoks potrwa 5 dni i w dniu dzisiejszym mam shot antyoksydacyjny i on wygląda tak. Co jest fajne, słuchajcie, to te wszystkie produkty przychodzą w szklanych opakowaniach i dla mnie to jest bardzo ważne, bo nie generuje po prostu plastiku, więc to jest taki shot cytryna, grejpfrut i olej z kiełków pszenicy. Czyli tak wygląda taki szocik. Myślę, że zaraz sobie go właśnie wypiję, bo jeszcze nie jadłam śniadania. Drugie to jest pudding dobrego samopoczucia i to jest pudding chia, mango, granola, płatki owsiane, płatki z komosy, płatki z amarantusa, ziarna słonecznika, pestki dyni, jagody goi, niebieski mak, mleczko kokosowe. No także powiem Wam, wygląda świetnie i taki słoiczek, słuchajcie, możecie sobie zostawić spokojnie, wiecie, do wykorzystania jeszcze w kuchni i to będzie, myślę, że moje dzisiejsze śniadanie. Dzień drugi to jest sok kolagenowy, serce białej kapusty, cytryna, jabłko i ma 25 gram peptydów kolagenowych i kolagen to jest sok kolagenowy. No świetnie, słuchajcie, bo to możecie sobie spokojnie wziąć na drugie śniadanie właśnie do auta czy do pracy i macie tym samym posiłek też już z głowy. Czwarty to jest błonnikowy pad thai, makaron ryżowy, papryka, cukinia, marchewka, sos sojowy, mirin, ocet ryżowy, czosnek, limonka, imbir, orzechy nerkowca i to wygląda dokładnie w ten sposób. To myślę, że będę mogła sobie spokojnie też podgrzać, żeby właśnie tego makaronu, wiecie, nie jeść na zimno. Wszystko jest ponumerowane, więc to jest świetne, bo tak naprawdę wiecie, jak to spożywać w kolejności. Też oczywiście macie wyszczególnione te produkty tutaj w tym detoksie. 5 to jest sok antyoksydacja, marchew, pomarańcza, papryka, kurkuma. I to też wygląda w ten sposób. To jest taki sok. To jest pojemność, słuchajcie, wydaje mi się, że 0,3 i wygląda dokładnie w ten sposób. Następnie 6 zupa roślinna. Zupa roślinna to jest tutaj i tu mamy skład: marchew, korzeń pietruszki, ziemniak, cebula, czosnek, sos sojowy, sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie. Mamy zupkę też w słoiku, co jest naprawdę no, fajnym takim zaskoczeniem wśród takich, wiecie, diet pudełkowych i też nie chciałabym nazywać tego właśnie dietą pudełkową. I na koniec napar przeciw obrzękom, ekologiczna pokrzywa bieszczańska. No ja, słuchajcie, jestem zakochana w tej marce. Będę polecała Wam ją chociażby nawet ze względu na to, że naprawdę jakby produkty, które są w tej, zarówno w tej knajpie, w tej restauracji, jak i właśnie możecie znaleźć na stronie, wiecie o tym, że to są ekologiczne produkty, bardzo zdrowe, znacie pochodzenie tego, także ja myślę, że to warto spróbować. Jeśli na przykład przygotowujecie się do zmiany swojego żywienia, planujecie właśnie wrócić na treningi, bądź nie wiem, ostatnio po tej zimie i jesieni czujecie się ciężko, czujecie się, macie pełno wody, chcecie po prostu coś zmienić, zrzucić chociażby nawet kilka kilogramów, no bo pewnie przy takim detoksie gdzieś tam ten efekt na pewno się pojawi. Mi oczywiście na nim nie zależy, bardziej skupiałam się tutaj na tym, aby właśnie oczyścić swój organizm, także
Myślę, że codziennie będę Wam tutaj pokazywała, co mam w tym detoksie, jak się na nim czuję, bo to też jest rzeczywiście istotne. Co bardzo ważne, jeśli ostatnio robiłyście badania i wiecie o tym, że to nie jest dobry czas też właśnie na tego typu dietę oczyszczającą, która jednak mimo wszystko ma troszeczkę mniej kalorii, to warto poczekać, zrobić sobie badania i jeśli macie dobry na to czas, to ja Was zachęcam, bo uwierzcie mi, Wasz organizm odpłaci Wam właśnie zdrowiem, bardzo dobrym samopoczuciem i Wy również poczujecie się ze sobą dużo, dużo lepiej. To co? Zaczynamy detoks i zobaczymy, jak mi pójdzie przez te kolejne 5 dni. Okej, jestem już to prawda spóźniona, ale pomyślałam sobie, że jeszcze tylko pokażę Wam moją stylizację dnia, dlatego że dzisiaj jadę do butiku marki Move, którą mogłyście zobaczyć ostatnio. Pojawiła się nowa, piękna, letnia kolekcja, więc jedziemy zobaczyć nowości. Mój dzisiejszy outfit to klasyczna taki biały t-shirt, ale właśnie z takim fajnym elementem podwinięcia i do tego spodnie takie lekko garniturowe, marka Solmar. Sneakersy, pomyślałam, że dzisiaj postawię na wygodę sneakersy Miu Miu. To jest fajne kolabo z marką New Balance, więc wyszły naprawdę genialnie i pasują też do całości. Kurtka, aczkolwiek patrząc na pogodę może mi się nie przydać. Skórzana, przepiękna, z poduchami w takim zielonym kolorze. To jest polska marka Bondi. Zresztą wiecie, bo nieraz już się u mnie pojawia. No, ona wygląda top. Więc kurtka do tego, zobaczymy, czy się przyda. Już jest taka naprawdę wiosna, więc zaczynam przemycać troszeczkę takich letnich torebek, więc dzisiaj będzie to taki czekoladowy koszyk od marki Jacquemus i na koniec okulary. Bardzo często mnie o nie pytacie. To jest marka Brillo. To są te okulary, które wiecie, kosztują 100, a wyglądają top. Także ja już gotowa. Dajcie znać, co myślicie o tej stylówce, a ja lecę najpierw do butiku marki Move, a potem u Kajtka w przedszkolu mamy wielkanocne warsztaty, także no, będzie wesoło. Właśnie wyszłam z butiku Move. No powiem Wam, że ta najnowsza wiosenno-letnia już w sumie kolekcja jest bardzo, bardzo spójna. Tak jak zresztą w ogóle marka i samo DNA tego brandu. Dlatego no, nie zdziwiło mnie to, że jest tam sporo projektów, które dokładnie są jak najbardziej w mojej estetyce i w moim stylu. Jesteśmy dzisiaj w przepięknym parku na Wilanowie. Wiosna pełną parą. Robimy przepiękny materiał dla marki Elech, dlatego pomyślałam, że opowiem Wam dzisiaj o mojej pięknej stylizacji. Ten boski garnitur mogłyście już zobaczyć u mnie w ostatnim vlogu, kiedy pokazywałam Wam właśnie taki przegląd nowości, czyli garnitur marki Elech, do tego klapki mango
okulary YSL. Celowo dobrałam właśnie takie jasne, aby podbiły jeszcze bardziej dzisiejszą stylizację i dodatki w takim pięknym, bordowym odcieniu, czyli torebka marki Verified i chusta, która jest dwustronna od marki Dior. I chciałam Wam pokazać, jak taką chustę możecie nosić, bo tak naprawdę jest kilka sposobów. Ja akurat przewiązałam ją sobie tutaj w formie apaszki, natomiast do zdjęć celowo chciałabym, wiecie, uzyskać taki troszeczkę francuski klimat, więc pokażę Wam, jak fajnie można właśnie założyć ją też na głowę. Tak luźno i nonszalancko zawiązana apaszka sprawia, że nawet najprostsza stylizacja jest właśnie tak delikatnie podkręcona i taka chustka, wiecie, nadaje fajnego, modowego sznytu. Nie pasują kompletnie. Więc to nosi do mnie. Trochę się ogarnęłam, spakowałam też rzeczy na dzisiejszego live'a, dlatego że dzisiaj o godzinie 19 będę prowadziła takiego wiosennego live'a z polską marką Loft 37. Jeśli jeszcze tej marki nie znacie, to ja Wam tutaj oczywiście podlinkuję tutaj Instagram. To jest marka, słuchajcie, którą możecie kojarzyć pewnie z moich vlogów, z takiej pięknej, brązowej, zamszowej torebki. Ja ją miałam chyba w Mediolanie też. Ona co prawda jest cały czas niedostępna, ale rzeczywiście no, to jest taka jedna z moich ulubionych torebek. Marka w ogóle słynie z bardzo dobrych jakościowo zarówno butów, akcesoriów, jak i właśnie torebek. Dlatego ja dzisiaj przygotuję takie 3 wiosenne stylizacje, gdzie bohaterami będą właśnie buty i torebki. Więc ja Wam zostawię tutaj link do strony, żebyście mogły sobie zobaczyć, co to za marka. To, co chciałam Wam jeszcze dzisiaj pokazać, to przepiękna paczka od pewnej agencji. Dostałam w prezencie
Słuchajcie, perfumy. Ja tej marki jeszcze nie znałam do tej pory. No, mocno mnie zaskoczyła. Ja nie ukrywam, że troszeczkę już podejrzałam, co jest w środku, dlatego że słyszałam bardzo dużo opinii właśnie o tej marce. Nie wiem, czy ją kojarzycie. Ja oczywiście, zanim też otworzyłam, to postanowiłam troszeczkę poczytać o samej marce, dlatego że uwielbiam perfumy. To jest, słuchajcie, moja słabość po butach i po torebkach. Całość wygląda bardzo klasycznie, przepięknie, troszeczkę przypomina markę Hermes i te takie pomarańczowe pudełeczka. Natomiast to, co jest w środku, no, robi naprawdę ogromne wrażenie. Ja zaraz zrobię Wam tutaj takie zbliżenia i przebitki, żebyście mogły z bliska zobaczyć. Natomiast jest perfum, który pachnie naprawdę obłędnie. Jest świeca, są też takie mniejsze miniaturki tego perfumu. On nazywa się Shine Despite Everything. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle tą markę, natomiast no, rzeczywiście to jest marka z wieloletnim doświadczeniem, jeśli chodzi o tworzenie perfum, bo pierwszy perfum powstał już w 1799 roku. Całość też przepięknie wygląda i robi naprawdę ogromne wrażenie. Ja uwielbiam perfumy, dlatego postanowiłam troszeczkę poczytać o tej marce, bo to jest no, pierwszy perfum z tej kolekcji, który się u mnie znalazł. Marka Atkinson pochodzi z Wielkiej Brytanii i jest to jeden z najstarszych domów perfumeryjnych. Rzeczywiście ta najstarsza kompozycja pochodzi z 1799 roku, więc no, naprawdę robi wrażenie. W zestawie mogłyście zobaczyć świece, mogłyście zobaczyć małe próbki perfum. Był też taki właśnie zestaw z małymi próbkami. Tu jest 12 zapachów, chyba z tej podstawowej kolekcji marki Atkinson, ale prawdziwy gwóźdź programu, czyli zapach Shine Despite Everything. Ja w swojej kolekcji mam dość sporo perfum i tak naprawdę zmieniam je w zależności od pory roku, od tego, czego na dany moment potrzebuję, w jakim jestem nastroju. Bywa też tak, że przez kilka dni kompletnie nie używam perfum, bo nie są mi potrzebne. Natomiast tak wygląda to pudełeczko z bliska. No, powiem Wam, że naprawdę to jest takie małe cudeńko i tak wygląda ten perfum. To jest, słuchajcie, 100 ml, więc myślę, że spokojnie starczy mi na długi czas. Tak wygląda buteleczka. Ona jest dość ciężka, powiem Wam, więc trzeba z nią uważać. I teraz, żeby tutaj, wiecie, nie spalić, bo to jest perfum, którego ja kompletnie jeszcze nie miałam i tak naprawdę nie wiem, jak on pachnie, co on ma tak naprawdę w sobie. Aczkolwiek już tutaj wąchając go, jak go odpakowałam tak przed Wami, to czułam dość mocno kadzidło. Ja osobiście bardzo lubię kadzidło i tak naprawdę mogę używać kadzidła w perfumach przez cały rok. I tutaj mamy główne zapachy drzewne i kwiatowe i tak rzeczywiście jest. Jeśli chodzi o nuta głowy to kadzidło, kurkuma, papryczka, pimento. I tutaj rzeczywiście dość mocno to kadzidło wybrzmiewa. Natomiast w nucie serca mamy karmel i irys i rzeczywiście ten irys też jest dość mocno wyczuwalny. Natomiast nuta bazy to wanilia i kumaryna. No powiem Wam, że ciężko ten zapach tak jednym słowem opisać, natomiast on mi się kojarzy troszeczkę z ezoteryką. Jest taki magiczny, jest taki mocno świetlisty. Myślę, że może taką aurę wokół siebie rozsyłać, jeśli się rzeczywiście popsikacie tym perfumem. Myślę, że na początek spróbowałabym go używać na wieczór, a potem rzeczywiście oswajać się z nim w ciągu dnia, dlatego że on jest dość intensywny. Ponoć z tego, co czytałam, jest bardzo trwały i utrzymuje się rzeczywiście bardzo długo. Także no ja jestem, słuchajcie, bardzo ciekawa. Spróbuję się już tutaj popsikać. Zostanę z tym zapachem do końca dnia, ale no jestem naprawdę bardzo zaskoczona połączeniem tego zapachu i myślę, że to będzie coś, co odświeży moją kolekcję
perfum. Tyle słuchajcie o perfumach. Ja się pomalutku zbieram, bo muszę się jeszcze właśnie dopakować na tego live'a. Zostawię Wam oczywiście tutaj namiar na te perfumy, jeśli będziecie chciały sobie troszeczkę więcej poczytać o samej marce. Nie wzięłam kamery, została na blacie, ładuje się, a chciałam Wam bardzo pokazać tego live'a, więc nagrywam z telefonu. Nie wiem co prawda, jak mnie będzie słychać. Mam nadzieję, że okej. Chciałam Wam tylko pokazać, jak to wygląda, bo tu jest mnóstwo ciężkich marynarek, dodatków, wiecie, akcesoriów. Natomiast za momencik wchodzę do butiku, więc pokażę Wam, jak wygląda. Chciałam Wam bardzo pokazać tego live'a, no ale niestety nie uda się, no bo tutaj on będzie kręcony na moim telefonie, ale może chociaż jakieś urywki. Natomiast on pewnie będzie zapisany na moim Instagramie, więc będziecie mogły sobie go odtworzyć. Chciałam Wam pokazać jeszcze ten model torebki. To jest dokładnie mniejsza wersja tej torebki, którą mogłyście zobaczyć u mnie we vlogu i na moim Instagramie. Przepiękna skóra, to jest taki zamszowy, czekoladowy odcień, ale zobaczcie też, jak fajnie wygląda do tej stylizacji. I ten model jest chyba dostępny właśnie stacjonarnie w butiku. Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was w nowym dniu. Mam nadzieję, słuchajcie, że ten vlog, który teraz dla Was składam, nie będzie tak chaotyczny, dlatego że kilka dni temu, słuchajcie, upadła mi kamera. Moja ukochana kamera, którą nagrywam dla Was vlogi. I tak się niefortunnie złożyło, że serwis nie jest w Polsce, jest za granicą, więc wysłałam ją do naprawy kilka dni temu i dostałam informację, że naprawa potrwa od 2 do 3 tygodni. Więc mam nadzieję, że tutaj Michał technicznie pomoże mi w tych najbliższych vlogach, tak abym mogła wypuszczać je systematycznie jak do tej pory co niedzielę i żebyście nie musiały czekać długo na kolejne filmy. Jeszcze też przed majówką czeka nas taki krótki, intensywny wypad do Rzymu. Lecimy do pracy, na zdjęcia i też chciałam Wam pokazać kawałeczek tego naszego ukochanego Rzymu, bo uwielbiamy to miasto i tak naprawdę praktycznie raz do roku, zawsze gdzieś na kilka dni lecimy sobie właśnie, czy to na zdjęcia, czy na odpoczynek i pomyślałam, że pokażę Wam Rzym moimi oczami. Mam nadzieję, że się to uda. Słuchajcie, ja jestem już na końcówce mojego detoksu. Dzisiaj 5. dzień i muszę Wam powiedzieć, że dawno nie czułam się tak dobrze i tak lekko. Bardzo dużo pytań dostałam od Was tutaj na Instagramie. Jak się czuję na tym detoksie? Jaka jest ilość kalorii? Na co powinnyście zwrócić uwagę, kiedy się zdecydujecie na ten detoks? Słuchajcie, ten detoks jest rzeczywiście takim mocno oczyszczającym procesem. On trwa od 3 do 5 dni. To już od Was zależy, ile sobie wybierzecie tych dni. Ja chciałam 5, dlatego że ja już jestem zaprawiona w boju. Robię nie pierwszy detoks, więc wiem, jak to wygląda. Rzeczywiście to, na co trzeba zwrócić uwagę, to jeśli trenujecie, chodzicie często na treningi, aby właśnie tego organizmu nie przetrenować, aby dać mu troszeczkę odpocząć, dlatego że ilość kalorii w moim detoksie to było chyba 1100 albo 1200, więc no dość mało, patrząc na to, że trenuję 3-4 razy w tygodniu, więc w tym tygodniu były tylko 2 treningi, takie raczej spokojniejsze. Ja też wzięłam ze sobą mój zielony sok, bo dzisiaj w mojej diecie dość sporo właśnie takich zielonych elementów. Te soki są, słuchajcie, świetne, bo to jest wszystko w szkle, więc możecie sobie pakować spokojnie, wiecie, do torby, do plecaka, do pracy, czy na sesję zdjęciową, tak jak ja i mam gdzieś tam zawsze coś koło siebie. Ja też za chwilę lecę, słuchajcie, do mojej fryzjerki, dlatego że dzisiaj będziemy się starały tonować te moje włosy właśnie do takiego bardziej zbliżonego odcienia chłodnego brązu. Nie będzie to już trwało 5 godzin, tak jak ostatnio, więc mam nadzieję, że na święta one będą takie, wiecie, odświeżone i już bardziej zbliżone do mojego naturalnego odcienia. Także właśnie zabieram ze sobą mój sok i też, wiecie, to jest jakby wracając do tego detoksu jeszcze na chwileczkę, to jest bardzo fajna opcja dla tych z Was, które właśnie
chociażby nawet teraz po świętach czujecie się kiepsko ze sobą, dużo zjadłyście, jesteście takie przepełnione i chcecie właśnie się oczyścić, no to ten detoks będzie idealną formą. Ja oczywiście zostawię Wam tutaj adres do strony, żebyście mogły sobie spokojnie poczytać o tych detoksach, wybrać odpowiedniego coś dla siebie, ale polecam Wam bardzo, bo to jest naprawdę taki fajny zastrzyk, wbrew pozorom energii, czujemy się lekko i tak wiecie, na wiosnę takie zupełnie jak w nowej skórze. Ja też tak sobie się tutaj przyglądam, słuchajcie, a propos skóry, dlatego że kilka dni temu kupiłam sobie tą wiralową maseczkę, która tak krąży po internecie i daje taki właśnie efekt glow. Nie wiem, czy znacie tą markę, ja właśnie ją poznałam przez internet. Marka nazywa się Medicube i to jest, słuchajcie, maseczka taka kolagenowa, którą możecie stosować 2-3 razy w tygodniu. Ona ma taką konsystencję bezbarwnego żelu. Nakładacie sobie na całą buzię i zostawiacie. Idziecie w tym spać. Ona się nie klei, więc po kilku minutach dosłownie zastyga. Idealnie tak, wiecie, zlepiając się ze skórą, nie klei żadnej pościeli i budzicie się rano i ściągacie tylko takie cieniutkie plastry z buzi. No powiem Wam, że tyle, ile tych filmów już na internecie oglądałam, stwierdziłam, spróbuję. No i słuchajcie, naprawdę jestem bardzo miło zaskoczona, bo teraz patrzę tutaj tak w ekran, czoło mi się tak tutaj wyświeca, ale stwierdziłam, że nie będę nakładała żadnego pudru po to, żeby właśnie Wam pokazać, jak ta buzia wygląda. Także polecam Wam naprawdę, bo jestem bardzo zaskoczona, miło, tą efektem tej maseczki. Zostawię Wam oczywiście tutaj link. Ja akurat kupiłam ją na stronie Cosibella. Były chyba w promocji minus 30%, więc dlatego się skusiłam i stwierdziłam, wypróbuję. I kilka słów, słuchajcie, na koniec jeszcze o mojej stylizacji, bo podejrzewam, że będzie mnóstwo pytań na temat tego swetra. To jest, słuchajcie, taki kolor, którego nie znajdziecie u mnie w szafie. Ja unikam różu, bo też mam takie poczucie, że nie komplementuje mojej urody i to nie jest taki kolor, który mogłabym nosić na co dzień, ale w połączeniu z tym brązem daje tak świetny miks. To jest taki krótki sweterek z kołnierzykiem polo w takim sweterkowym splocie. Oczywiście teraz jest super, latem może być troszeczkę za ciepło, natomiast połączenie tych kolorów, tego brązu z różem, daje naprawdę bardzo fajny, taki ciekawy efekt. Ja go, słuchajcie, podpatrzyłam u Oli, u mojej makijażystki i tak mi się spodobał, że stwierdziłam, że odświeżę sobie troszeczkę szafę właśnie takim kolorem. I ta moja dzisiejsza stylizacja to właśnie sweterek taki polo od marki Reserved. Do tego dżinsy, dawno nie noszone. Słuchajcie, to są dżinsy Maison Margiela. Ja je kupiłam kilka lat temu w Stanach. One mają takie opuszczone tutaj kieszenie. To jest model, który raczej jest w stałej kolekcji na stronie, więc jak gdzieś znajdę, to oczywiście Wam podlinkuję. Do tego sneakersy, moje ulubione Miu Miu w kolaboracji z New Balance'em. Bardzo lubię, one są właśnie takie troszeczkę vintage. I na górę, słuchajcie, marynarka. Marynarka nie byle jaka, bo jak pamiętacie z poprzedniego vloga, kupiłam taką czekoladową, skórzaną marynarkę w Dobrosklep. A propos jeszcze tego sklepu, to chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować, bo po ostatnim filmie dostałam od Was bardzo dużo pytań o adres tego sklepu, o to, że pokazując Wam rzeczy z drugiej ręki, z second handów, pokazuję Wam tą modę troszeczkę w innym wydaniu. Wiecie, ja pracuję w modzie naprawdę od wielu, wielu lat. Sama tworzyłam, produkowałam ubrania. Pojawia się u mnie tych kolekcji, tych ubrań, które Wam nawet pokazuję tutaj w filmach, bardzo dużo. Dlatego ja szalenie cenię sobie taką właśnie cyrkularną modę. Sama też kupuję z drugiej ręki i sama też sprzedaję swoje rzeczy. Jeśli będziecie zainteresowane, to zostawię Wam tutaj link do mojego profilu Vinted i jeszcze na Instagramie, bo sprzedaję też na drugim koncie na Instagramie, więc jeśli będziecie zainteresowane, to zapraszam, zawsze wrzucam tam jakieś perełki. I zadzwonił do mnie, słuchajcie, mój pan Kuśnierz, któremu oddałam tą marynarkę czekoladową do renowacji. Jak pamiętacie, ja za nią zapłaciłam całe 70 zł.
Więc tak naprawdę to jest nic, patrząc na jakość tej kurtki, dlatego że mój pan kuśnierz, słuchajcie, no już odrestaurowuje mi dość sporo rzeczy. To były skórzane spodnie, skórzane spódnice, kurtki i to, co powiedział o tej skórze, to, że dawno nie widział czegoś tak dobrego jakościowo. Czyli jak widać można, słuchajcie, w second handach czy w tych takich przysłowiowych lumpeksach znaleźć naprawdę świetne rzeczy i nieraz się zdarza, że to są jakościowo dużo lepsze rzeczy niż teraz są dostępne na rynku. I to samo właśnie powiedział mój pan, który tutaj pracował nad tą marynarką. Zobaczcie, jaki ona ma przepiękny kolor. On ją odmalował. To jest taka mocna czekolada, bardzo ciemna, gorzka, więc on ją przepięknie tutaj odświeżył, odmalował. Wszystkie, wiecie, te dziurki, zadrapania, które były, on to wszystko pousuwał. Dlatego ta marynarka wygląda dosłownie, słuchajcie, jak nowa. Jeszcze będę musiała wymienić tutaj podszewkę. Natomiast ja za tą renowację, słuchajcie, zapłaciłam 250 zł, więc w połączeniu z tym, co zapłaciłam w ogóle za samą marynarkę, to są, słuchajcie, 300, a uważam, że nigdzie nie kupicie tak dobrze jakościowej skóry, jak właśnie, wiecie, w second handach, czy właśnie w tego typu sklepach. No ja jestem zakochana w tej marynarce. Ona ma mój ulubiony kolor. Nie będę ukrywała, że w brązie czuję się rzeczywiście najlepiej. Świetnie wygląda. Ja tylko wymienię sobie tutaj guziki, ale to, jak ona, wiecie, jest odświeżona. Ona wygląda dosłownie jak nowa marynarka, słuchajcie, ze sklepu. Tylko rzeczywiście ta jakość skóry, no jest niebywała. Dawno nie spotkałam się z taką jakością. Więc oczywiście ponownie zostawię wam adres do tego sklepu, jeśli będziecie chciały rozejrzeć się za czymś fajnym i takim właśnie w stylu vintage. Więc to jest taki element mojej dzisiejszej stylizacji. Do tego torebka. Pomyślałam, że jak już jesteśmy w brązie, to dorzucę moją ulubioną Miu Miu, która tak dopełni troszeczkę kolorystycznie całą tą stylizację i nie byłabym sobą, gdybym nie ubrała okularów. Ten sweterek jest taki troszeczkę w klimacie vintage, retro vintage, więc pomyślałam, że ubiorę sobie okulary, które nadadzą całości takiego fajnego charakteru, czyli tak wygląda moja dzisiejsza stylizacja. Dzisiaj, słuchajcie, jest dość ciepło, więc ja podejrzewam, że ja tą kurtkę dość szybko ściągnę, tym bardziej, że jadę właśnie do Edyty, do mojej fryzjerki. Ale słuchajcie, korzystając jeszcze z okazji, bo wy tego vloga zobaczycie zapewne w niedzielę, w świąteczną niedzielę. Dlatego chciałabym wam życzyć zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt wielkanocnych, abyście wszędzie tam, gdzie będziecie, żebyście miały dużo słońca. Cieszcie się, odpoczywajcie, korzystajcie z tego wolnego czasu, a my się widzimy w kolejnym filmie.